Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jedną z głównych zalet grządek podwyższonych, mianowicie pielenie chwastów. I zdałem sobie sprawę z tego, że mówienie o pieleniu chwastów w kontekście zalet może brzmieć trochę dziwnie i przyznaję również, że jestem tym lekko zszokowany, ale jeżeli mówimy o grządkach podwyższonych, to chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że pielenie w takich grządkach, przynajmniej u mnie, wyglądało zupełnie inaczej niż pielenie w takich klasycznych grządkach. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału również się do nich przekonacie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zwróćcie proszę uwagę na to, jak rozstawiłem skrzynki. Przypomnę, że każda ze skrzynek ma wymiary 2,5 metra na 1 metr. Natomiast odległości pomiędzy skrzynkami to około 70 cm. W czasie, w którym kręciłem ten film, nie było jeszcze dużo chwastów, ale gdzieindziej już się pojawiły. W pierwszej grządce podwyższonej zaczęły już wychodzić z ziemi posiane w tym roku jeszcze bardzo małe marchewki. Pojawił się także zeszłoroczny szpinak. Postanowiłem, że im pomogę, usuwając chwasty. W dwóch pozostałych skrzynkach, tych, które złożyłem w tym roku, jeszcze nic nie było posiane. Chwastów także w nich prawie nie było, więc do opielenia były tylko 2 skrzynki podwyższone. Na rancho właściwy ubiór to podstawa, a wiadomo, że w ubiorze najważniejszy jest kapelusz. Ale tak na poważnie, to zobaczcie, jak to sobie wykombinowałem. Skrzynki są oddalone od siebie na tyle daleko, że będę mógł swobodnie kosić trawę pomiędzy nimi, a jednocześnie na tyle blisko, że mogę położyć na ich krawędziach byle jaką deskę i po prostu usiąść sobie na niej. Dzięki temu, że szerokość grządek podwyższonych zaplanowałem tylko na 1 metr, to do środka grządki z każdej strony mam jedynie pół metra. Dodatkowo, planując posianie warzyw o długich korzeniach, takich jak marchewka i pietruszka, zdecydowaliśmy się na wyższe skrzynki podwyższone. Co to oznacza? Siedząc sobie wygodnie, mogę teraz swobodnie wyrywać każdy chwast, nie nachylając się zbytnio nad grządkami i nie obciążając kręgosłupa. Osoby, które kiedykolwiek w życiu pieliły chwasty w klasycznych grządkach, wiedzą, o czym mówię. Od czasu do czasu w mojej samotni pojawiało się interesujące towarzystwo, które także chciało mieć swój udział w pieleniu chwastów. Od strony zewnętrznej nie można położyć deski, więc trzeba było sobie radzić składanym krzesełkiem. Oczywiście można również użyć takiego krzesełka pomiędzy skrzynkami, ale powiem Wam szczerze, że deska wygodniejsza. Może dlatego, że siedzisko jest wyżej, ale to już naprawdę szczegół.
drugiej skrzynce pietruszka jeszcze nie wzeszła, ale chwasty, jak to możecie zaobserwować, już tak, szczególnie przy szczypiorku. Skrzynki oczywiście mogą być i wyższe. Słyszałem o skrzynkach, które mają wysokość nawet 60 cm. Z pewnością były ku temu powody, aby zmontować aż tak wysokie skrzynki. Dla mnie optymalny wymiar to 35 cm dla skrzynek montowanych w zeszłym roku oraz 32 cm dla skrzynek tegorocznych. Dlaczego taka różnica? Już wyjaśniam. W miejscu, w którym posadowiłem skrzynki na grządki podwyższone, zaczyna się delikatna górka. Dzięki temu, że niżej posadowione są skrzynki wyższe o 3 cm, góra wszystkich skrzynek jest na podobnym poziomie, ale to też taki szczegół. Co sądzę o pieleniu w skrzynkach podwyższonych? Ujmę to tak. Po raz pierwszy w życiu pielenie było przyjemnością. Naprawdę, nie przesadzam. Do tej pory zawsze się przed tym wzdragałem. Teraz już będzie inaczej. Myśląc o kolejnym pieleniu w naszych grządkach podwyższonych, nie mam już takiego wewnętrznego, nieprzyjemnego uczucia i wzdragania się przed tą czynnością. Dlaczego? Po pierwsze, mało chwastów. Po drugie, świeża, miękka gleba. Po trzecie, brak palącego słońca, śpiew ptaków. No i najważniejsze, wygodna, siedząca pozycja. Takie pielenie to ja chyba polubię. Poczucie różnicy pomiędzy pieleniem klasycznych grządek a pieleniem w grządkach podwyższonych bezcenne. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję, że śledzicie naszą przygodę z uprawą roślin na działce. Dziękuję, że mogę się tym z Wami dzielić. Starym zwyczajem bardzo również dziękuję za subskrypcje, oceny, komentarze pod filmami. To z pewnością pomaga w rozpowszechnianiu filmu, a mi daje taką dodatkową możliwość kontaktu z Wami, no i motywację do dalszej pracy. Trzymajcie się. Cześć.